Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, dlaczego woda zmienia kolor. Jest latem. Oczywiście mówimy tutaj o zmianie koloru latem. Czym jest tak zwany zakwit wody? Masę ludzi jeździ sobie na ryby, na wypoczynkowe w czasy i patrzy, na przykład przyjeżdża na jesień, woda ma inny kolor, wiosną woda miała inny kolor i dzisiaj wytłumaczę Wam dlaczego i kto jest winny zmianie koloru wody. Tu już sobie przygotowałem materiał. Materiał jest przygotowany, także możemy zaczynać. Pokrótce powiem Wam zakwit alg. Algi to są inaczej to są glony, ale do alg zalicza się także sinice. Pamiętajcie, są dwa rodzaje zakwitów. Jest zakwit wody sinicowy i może być zakwit wody od glonów, tak? Czyli sinice to są bakterie, a glony to jest fitoplankton, tak? Czyli nie mylcie, że sinice i glony, one są klasyfikowane jako algi. Jako algi są klasyfikowane, ale sinice dają taki specyficzny, sinawy, taki niebieskawy odcień na wodzie, a źrenice, a glony są zielone. Co je łączy? Łączy je tylko możliwość fotosyntezy, czyli wytwarzanie tlenu dzięki światłu słonecznemu. Krótko, zakwit alg. Mówimy ogólnie, zakwit alg, znany jako zakwit wody, to efekt masowego namnażania się właśnie tego fitoplanktonu. Fitoplankton to jest plankton roślinny. No i za to odpowiadają sinice, jak mówiłem, oraz te glony. Oczywiście mówimy o zbiornikach wodnych, mogą to być małe zbiorniki wodne, duże oceany, zależnie jakie występują tam, jaki rodzaj sinic albo glonów tam występuje, mogą być takie odcienie wody. Przyczyny zakwitu wody najczęściej jest nadmierny dostęp składników odżywczych. Na naszej planecie się obserwuje coraz większe zgrupowania fosforu i azotu w glebie, także przez to eutrofizacja jezior. Jeziora są płytkie, zlewnie. Niektóre jeziora po prostu są zlewniami. Wszystko, co z pól, z gospodarstw domowych spływa, wpada do jeziora. Nadmiar fosforu, nadmiar azotu, momentalnie pojawiają się glony, zmienia się pH wody, glony się pojawiają i co one, te glony takiego właśnie robią. Zaraz Wam wszystko wyślimaczę. Tutaj mamy obraz właśnie takiego zakwitu wody. Jak my na to mówimy, zakwit wody. Tu już przygotowałem, tutaj proszę bardzo, macie taki, nie wiem jak to będzie dobrze wyglądało w telewizji, ale tutaj widzicie taki niebieskawy, szary nalot. To jest właśnie zakwit wody sinicowy. Zakwit wody sinicowy, taki niebieskawy, taki kożuch taki robi się zielono-niebieski na tafli jeziora. Zazwyczaj wiatr to spycha w kierunku brzegów, później smród, taki ziemisty smród albo jak gnijących roślin. Tutaj na tym rysunku możecie sobie to zauważyć. To taki sinicowy. O, tutaj poszukamy, popatrzymy. A tutaj zielenicowy, tak, czyli zakwit wody, jaki możemy zauważyć. Przeważnie, nie zawsze występuje sinicowy, przeważnie występuje taki zakwit glonów zielonych, mikroskopijnych. Duża ilość, wyższa temperatura wody powoduje właśnie takie różnego rodzaju zakwity. I czy to jest dobre, czy nie?
Z punktu widzenia rybackiego powiem Wam, że taki zakwit wody nie zawsze, ale po części jest dobry dla narybku, dla wylęgu. Jeżeli mamy na przykład jesteśmy hodowcami, robimy małe rybki, wylęgi na rybki, to taki na przykład zakwit wody jest dobry, bo fitoplankton jest pożywieniem dla małej ryby, tak? Oczywiście wszelkiego rodzaju nadmiar zawsze jest szkodliwy. Nawet nadmiar wody człowiekowi może zaszkodzić. No tutaj znalazłem jeszcze takie różnego rodzaju koloru, zobaczcie. Widzicie? Często glony mylone są z sinicami, dlatego też ogólnie nazywa się to algami, tak? Jak mówią, że zakwit jest w Polsce bardzo popularny teraz, zakwit złotych alg, za to odpowiadają sinice, one są nazywane cyanobakteriami, czyli one produkują związki szkodliwe, które mogą być trujące właśnie dla ryb. Dla człowieka może raczej nie są trujące, ale po prostu mogą powodować wymioty, biegunkę, jakieś rozstroje żołądka. Czyli jeżeli widzimy taką zieloną wodę czy cokolwiek, to nigdy tego do ust nie bierzemy i najlepiej się w tym czasie nie kąpać, po prostu przeczekać, żeby ta woda się wyklarowała. Zmiany temperatury często wytrącają te algi, osiadają na dnie, robi się woda przezroczysta. No ale to o tym za chwileczkę Wam opowiem. Przeczytamy jeszcze, tu znalazłem taki fajny artykuł, zakwity, rodzaje i lokalizacje. Chciałem Wam właśnie przytoczyć parę takich innych kolorów wody. U nas najczęściej do czynienia mamy z letnim zakwitem, to woda jest zielona albo taka sino-zielona, czyli to są sinice albo glony zielone, tak? Zakwity, rodzaje i lokalizacje. Pokrótce Wam powiem, żeby nie było ten filmik nie był za długi. Pokrótce Wam tutaj przeczytam. Artykuł jest fajny, przeczytałem sobie, bardzo mi się spodobał, dlatego chcę Wam też to przytoczyć, żebyście mieli jakiś tam obraz tego, tak? Zakwity mogą być wywołane przez mikro i makroglony. Właśnie te glony, które wywołują zakwit wody, to są mikroglony, a makroglony, do makroglonów na przykład zaliczamy glony jadalne, tak? Czyli mogą być to glony brązowe, brunatnice, glony czerwone, krasnorosty i zielone, zielenice. To są duże glony, które możemy sobie zjadać. Tam są na pewno ci, którzy jakieś diety sobie stosują, na pewno znają proszki spiruliny i te inne. To są takie właśnie proszki robione z glonów. Czy są zdrowe, czy te glony są czyste, bez plastiku, czy bez jakiejśkolwiek substancji chemicznej, tego ja Wam nie powiem. Moim zdaniem nie są one czyste i wolne od substancji szkodliwych. Ale to jest tylko moje subiektywne zdanie. Każdy ma swoje zdanie. W zależności od gatunków sinic i fazy zakwitu możemy niebieskawe, żółtawe, czerwonawe, brunatne zabarwienie wody. Mikroglony eukariotyczne, ale to już, czyli okrzemki, woda będzie miała kolor brunatny, bruznice brunatno-czerwony, czerwony uelenin, czerwony, złotowiciowców brązowy, hapofitów złotawy, tak? Czyli to są takie kolory tych zakwitów nadmiaru. Bo sam rozwój glonów w wodzie on nie jest szkodliwy, ale nadmiar glonów w wodzie jest szkodliwy. Pojawiają się w rzekach, jeziorach, stawach, morzach, oceanach, wszystkich kontynentach. Wyjątkiem jest Antarktyda. Tam można wykluczyć na przykład bo w założeniu ten lód, ta woda jest wszystko eleganckie, czyściutkie, ale glony są wszędzie. Glony są wszędzie na całym świecie, występują i tam, gdzie jest woda, tam są glony.
One są mikroskopijne, my ich nie widzimy, ale one są. One są i w śniegu, one są i w lodzie, w wodzie, wszędzie, gdzie tylko glony występują, gdzie tylko woda jest. Nawet w waszej wodzie kranowej, w rurach występują glony. No i teraz mamy zakwity wody spowodowane przez sinicę. Nie będziemy czytali, już powiedziałem wam, że sinice to cyanobakterie. Tak jak wam powiedziałem, tak mają zdolności fotosyntezy tak samo jak te małe glony mikroskopijne, tak? Pobierają dwutlenek węgla z wody. Teraz wam opowiem tak, że glony pobierają dwutlenek węgla z wody i w to miejsce wytwarzają tlen dzięki promieniom słonecznym i fotosyntezie. I wszystko jest pięknie, ładnie. Nasycenie wody możecie sobie sprawdzać. Może być zakwit wody, duży zakwit wody, potężny. Sprawdzacie na przykład, są takie specjalne odczynniki, w których pobiera się próbkę wody, wlewa się odczynnik i po zabarwieniu tej wody widzicie, jakie jest na przykład nasycenie tlenem w wodzie. I w dzień o godzinie 12 pięknie, ładnie wszystko jest nasycone, woda jest dosłownie aż przesycona tlenem tym właśnie, który produkują te glony. Ale gdzie jest pułapka? Pułapka jest nad ranem. Nad ranem, jak na przykład latem od godziny tej, dajmy na to 10 czy 11 w noc słońce zachodzi, to jeszcze w wodzie jest rozpuszczony tlen, ryba sobie żeruje, wszystko jest pięknie, ładnie i krytyczna godzina to jest godzina przed wschodem słońca, czyli to jest najlepsza godzina żerowania ryb, tak? Wędkarze, godzinę przed wschodem słońca, ciach, pach, jedziemy na ryby. Oczywiście ja sam tak robiłem. Teraz chcę wam wytłumaczyć, na czym to polega. Te same rośliny, które produkują tlen, żeby mogły żyć, do swojego życia potrzebują tlen. Czyli jeżeli one produkowały podczas słońca, czy tam światła dziennego produkowały ilość jakąś tlenu, tak? Także ten tlen w wodzie starcza do którejś tam godziny i krytyczna godzina nad ranem, godziny przed wschodem słońca, to jest krytyczna godzina, gdzie ten tlen jest pobierany intensywnie z wody. Te same glony, co go produkują, pobierają go z wody, dlatego żeby one mogły żyć. I to jest krytyczna godzina właśnie dla hodowców ryb. W tym momencie, przeważnie w tym momencie zdarzały się śnięcia ryb na stawach. To jest takie moje doświadczenie, które wyniosłem, jak pracowałem na stawach. Dobra, teraz łyka czegoś na gardło. No i mówiłem wam właśnie, że silnie zeutrofizowane, czyli zbiorniki, gdzie są mało przepływowe, mało ruchu, mało wiatru, słabe warunki tlenowe, złe pH, tam właśnie się namnażają mówimy o mikroskopijnych glonach, bo glonów jest jeszcze dużo, poprzez właśnie bardzo niepopularne albo popularne glony w oczkach wodnych, glony nitkowe, które są bardzo ciężkie do usunięcia, ale o tym powiemy sobie kiedy indziej. Teraz mówimy właśnie o zabarwieniach tej wody. Tak jak wam powiedziałem, fosfor i azot, nadmiar fosforu i azotu są odpowiedzialne za te zakwity. Małe jeziorka gdzieś tam w nieprzewiewnych miejscach. Oczywiście wysoka temperatura wody powoduje to wszystko. No i co one mogą powodować? Zakwity sinić źródłem chorób i zatruć. Sinice mają zdolność, bo one są sinice jako bakterie, one mają zdolność do wytwarzania różnych związków chemicznych i niektóre są szkodliwe dla ludzi i zwierząt, a niektóre są toksyczne, a niektóre są dla nas obojętne, tak?
No, porównywają je do grzybów, do trujących grzybów. Takie mogą sobie różnego rodzaju toksyny wytwarzać. No i widzicie, i toksyny sinic to jest bardzo ważne, jeżeli będziecie gdzieś na jakichś kampach. Toksyny sinic są bardzo stabilne i pozostają aktywne nawet po przygotowaniu wody. Nie mówimy tu o samych sinicach, tylko toksyny w wodzie zawarte, gdzie były sinice, tak? No i tutaj są opisane wszystkie te toksyny. Tutaj nie będę Wam tłumaczył i opisywał każdej toksyny oddzielnie. Osoby, które miały bezpośredni kontakt z wodą z zakwitem, mogą skarżyć się na alergie skórne, wypryski, podrażnienia oczu, wymiotu, biegunkę, gorączkę, bóle mięśni i stawów. Istnieją dowody, że toksyczne zakwity sinic mogą powodować choroby, nawet śmierć psów, koni, bydła, ptaków i ryb. No, najgorszym ogniwem, pierwszym ogniwem, jakie będzie, nie wiem, czy może przyducha w jeziorach, właśnie. Przyduchy w jeziorach, rzekach mniej, ale w stawach i w jakichś wolno płynących ciekach właśnie są odpowiedzialne za te przyduchy, te algi. To jest to, co powiedziałem Wam wcześniej, brak tlenu i toksyny wydalane przez krytyczna godzina, to jest właśnie godzina przed wschodem słońca, tak? Pierwszą taką oznaką, jeżeli macie oczka wodne i macie na przykład jakieś tam robalki pływające, w tych chodzi o jakieś owady, to zobaczycie, że dużo owadów w tym czasie na przykład albo małe rybki zaczynają podpływać do powierzchni z braku tlenu. Dzieje się coś dziwnego, w wodzie zaczyna się coś dziwnego dziać. Najpierw, mimo tego, że one oddychają powietrzem takim atmosferycznym, jeżeli w wodzie zaczyna się coś złego dziać, wszelakie, mówię o stawach raczej, bo w oczkach wodnych nie mamy tam larw, nie trzymamy larw żółtobrzeszka, no ale ja to Wam mówię jako z punktu widzenia rybaka, tak jak ja widziałem. Jak tylko widziałem, że jakieś larwy zaczynają się przy powierzchni, jakieś larwy robali różnych przy powierzchni pojawiać, to był sygnał, że wiedziałem, że coś dzieje się złego z tlenem w wodzie i już wtedy pilnowałem stawów nad ranem. Ja już byłem na stawach nad ranem, godzinę przed wschodem słońca i wtedy było widać gazy, które wydobywały się już z dna. Było widać, jak to wam wytłumaczyć. Napięcie powierzchniowe wody nie wypuszczało gazów, na przykład, metan czy siarkowodór, które były w dnie, tak? Nie było wiatru, nie było nic, dlatego ważny jest przewiew, wiatr, żeby ta woda falowała. Ja w tym czasie wskakiwałem na łódkę i po prostu łódką rozbijałem to napięcie wodne, żeby uwolnić te wszystkie gazy zgromadzone przez noc przy dnie, które po prostu zaczęły rozpuszczać się w wodzie. Musicie jeszcze pamiętać, że w ciepłej wodzie tlen jest bardzo słabo rozpuszczalny. Wracamy teraz do tego, że jest szkodliwe dla ryb. Właśnie o tym mówiłem, że pierwsze to zaczynają wyskakiwać jakieś robale z wody, a później larwy robali, a później zaczynają padać ryby. Częstym objawem jest dzióbkowanie, ale to są różne rodzaje dzióbkowania ryby, to ja Wam opowiem, bo są inne dzióbkowania ryby, jak ryby mają pasożyty, a jeszcze inne dzióbkowania ryby, jak na przykład brakuje im tlenu. Tak? O tym będziecie chcieli, to mówcie, ja Wam zrobię osobny odcinek. Jesteśmy tutaj cały czas z tymi sinicami i klonami. No i oczywiście nie pozwalać zwierzakom, żeby piły wodę i samemu też nie pić wody, jak zobaczycie, że ta woda i tak śmierdzi, także prawdopodobnie normalni ludzie tej wody się nie napiją, nie?
No i też musicie wiedzieć o tym, że na przykład ten smród, który się roznosi, jak te sinice zalegają w jeziorze, to komórki sinic i ich toksyny mogą unosić się również w powietrzu. Wiecie, ten zapach, który czujecie, to są te drobinki, które mogą być właśnie komórki sinic i tych komórki sinic po prostu, nie? I mogą ci wchodzić do układu oddechowego, podrażniać je, czy tam oczy będą zawiły, czy będziecie mieli ślinotok, czy coś takiego, nie? No ale zakwit nie zawsze jest zjawiskiem toksycznym, to wam już mówiłem. Czasami nietoksyczne zakwity to właśnie mają skutek taki, że po prostu są dobrym źródłem pokarmu dla ryb. Nie? Wszystko w nadmiarze szkodzi, nie? Ale nie. No i powodują deficyty tlenowe, to właśnie wam wszystko wytłumaczyłem. No i tutaj mamy taki obrazek. Nie wiem, czy wy widzicie ten obrazek na... O, teraz będziecie widzieli. Trochę wam tu zasłaniam, ale ten obrazek będziecie widzieli. Toksyny unoszą się toksyny unoszą się w aerozolach, czyli w parowaniu wody, jak woda paruje, czy nawet jak się rozbryzguje, czy cokolwiek, ta woda. Toksyny sinic mogą powodować alergie skórne u ludzi, problemy z układem nerwowym, oddechowym, pokarmowym. Toksyny zawarte. A te toksyny w wodzie są właśnie przez obumierające sinice, bądź też te glony, bo glony też produkują substancje, może nie tyle toksyczne, ale substancje drażniące. Mogą być kumulowane w organizmach wodnych. Nie? No to czyli jeżeli rozwielitka, czyli zooplankton będzie pożywiał się fitoplanktonem, dajmy na to tymi sinicami i będzie jadła te toksyny, później to zje ryba, a my zjemy rybę, nie? No, tak widzicie, taka jest zależność. No, mogą się dostać z jedzeniem, na przykład, tak jak właśnie mówiliśmy o tych. Zakwity niesinicowe, czyli bruznice i hapofity. No ale te bruznice to są w oceanach najczęściej, nie? Na oceanach tam jeszcze, nad Bałtykiem od czasu do czasu są jakieś zakwity, tam coś z tego, co kiedyś widziałem. No i oczywiście nie będę tutaj powielał tego, co w Polsce miało ostatnie miejsce parę lat. Złota alga. O, tutaj jest złota alga, która czy moim zdaniem one są, te złote algi, odpowiedzialne za masowe śnięcia ryb? Moim zdaniem niekoniecznie. Nie. Ja powiem, że nie, albo nie tylko te algi. To jest tylko moje zdanie. Pamiętajcie, nie będę się z nikim wykłócał, to jest tylko moje zdanie. One tam są jakieś specyficzne, one mają jakieś, te toksyny są groźniejsze, no ale czy tylko one, albo dlaczego one się tam pojawiają, to jest tyle pytań, albo dajmy na to, co w tej wodzie, jakie środki, jakie pierwiastki, albo jaka chemia w tej wodzie jest, że po prostu te bakterie są aż tak toksyczne, prawda? No to o tym dzisiaj nie mówimy. Zakwity ekonomiczne, skutki, no to o toksycznych powiedzieliśmy, ekonomiczne. No i tutaj masowe. A tu chodzi ekonomiczne, to chodzi o to, co się podziało. No to tak jak widzicie, tutaj homary uciekły, później woda nie nadawała się do picia gdzieś tam w jakimś innym państwie. No i później w innym jeziorze był jakiś tam też zakwit, gdzie spowodowało to, że ryby nie nadawały się do spożycia. No i dużo ludzi hospitalizowano. Zobaczymy, czy są śmiertelne.
Nie widzę żadnych śmiertelnych zajść. To są skutki, widzicie, takiego skutki są tym typu, wiecie, problemy zdrowotne, skórne, może tam jakieś może nie neurodegradacyjne, ale jakieś tam. Tutaj pokażę Wam jeszcze cyanobakterie, czyli to, jak wyglądają sinice. Proszę bardzo, tutaj będziecie widzieli, nie wiem, czy powiększenie coś tutaj da. Troszkę coś tam dało, zobaczcie, tak wyglądają sinice. Pamiętajcie, sinice są bakterialne, tak? No i one przyjmują oczywiście różne kształty, różne formy, a nie tylko to, co widzicie tutaj, tak? Tutaj macie ruch sinic i zielonych alg pod mikroskopem. Sinice, które algi. Zostawiam Wam tutaj to do rozszyfrowania. O, tutaj proszę bardzo. Chrońcie przed groźnymi sinicami, bo może czworonogom naszym coś się podziać. A tu proszę bardzo, tak wygląda spirulina. Spirulina nie zgodziłbym się, że jest sinicą, ale dobrze, spirulina jest sinicą. Spirulina jest bardzo popularna. Teraz ludzie piją spirulinę niewiadomego pochodzenia. Pamiętajcie o tym. Takie formy różnego rodzaju możemy mieć. Proszę bardzo. Tutaj mamy już pierwotniaki, ale o pierwotniakach sobie zrobimy następny odcinek. No i tutaj są też takie ładne bakteryjki. A teraz spojrzymy na zielenicę. Proszę bardzo, to są glony mikroskopowe. Glony to są właśnie te odpowiedzialne również na równi z algami za tę zieloną, śmierdzącą wodę w okresie letnim. Tak? Także myślę, że przybliżyłem Wam chociaż troszeczkę tego, co się w wodzie dzieje. Dowiedzieliście się, czy to jest dobre, czy złe, jakie skutki może to powodować. Skutki oczywiście może to powodować różniste. O, to też jest cyanobakteria, to nie, tu są różnego rodzaju takie, Rybol fanatyk, Carpio-koi, to gdzieś jesteśmy, to gdzieś za daleko poszedłem, a chciałem Wam pokazać najczęstszy skutek takiego zbyt intensywnego zakwitu sinic bądź glonów. Oby to się nie działo. Jak z tym walczyć? Powiem Wam w odcinku następnym, bo ten odcinek i tak już jest długi. Dzisiaj przybliżyłem Wam pokrótce, że sinice to są bakterie, a glony to są świat roślin. Także macie pytania, piszcie. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na następny odcinek, który zrobimy sobie o tym, czy można zapobiegać namnażaniu się glonów i jak strącać, wytrącać, jakie próby albo co wlać do stawku oczka, żeby pozbyć się tych glonów. Pozdrawiam Was serdecznie, lajkujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. Wujek Rybol czeka na Wasze pytania. Pozdrawiam i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Hej!